Witaj w ostatnim odcinku serii vlogów o Czarnogórze. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Był to nasz ostatni dzień w tym kraju i zapraszam, żebyś przeżył go z nami. W tym odcinku zobaczysz niespodziewany trekking wzdłuż murów, przejażdżkę alpejską kolejką oraz inne cudowne miejsca Zatoki Kotorskiej. To kraj, w którym zacząłem moją przygodę z vlogami. Dziękuję Ci za Twój czas i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dobra, Dan. Dzień trzeci, dzień ostatni. Są dylematy, co dzisiaj robimy, bo już nie wiemy. Jest kilka planów. Ale żaden na razie się nie formalizuje i na razie idziemy na kawę. Ale chcemy wejść albo na mury, fortecę, tylko że stoi przed nami jakiś... ile? 1000 schodów? Ponad 1000 schodów. I stąd się pojawiają jakieś tam lekkie zwątpienie. Albo pojechać na mauzoleum. Tam jest 400 schodów, ale trzeba przejechać serpentyny. Albo pojechać sobie na cable cara, na kolejkę linową i popodziwiać sobie widoczki, będąc przewożonym w górę bez użycia nóg i bez schodów. Jest jeszcze też czwarta opcja, nie zrobimy nic z tego, co planujemy i też będzie dobrze. O, są kartki, wyślemy kartkę. Dobra. Naucz się tutaj troszeczkę historii. Od kiedy to stoi? 1555. No już nic nie jesz. Ale kotorskie ciasteczko do kawy musi wjechać. Pan mówi, żeby jeść jak kanapkę. Czyli robić się sobie. Lecisz tego. Ale dobre, ale słodkie. Tak jak taka karpatka, nie? Masz próbuj, póki ja to mam w rękach jeszcze. No działaj. Palca mnie nie ugryź. Ale się wgryzła. Masz próbuj. Nic tak nie rozjaśnia umysłu jak kawka. Pijemy kaweczkę. Super kubek, nie? Zajebisty. Kolejny spacer po Starym Gradzie. Stary Grad. Stare miasto. Old Town. Wszyscy są brother and sisters. Pani, która obsługiwała nas w kawiarni, miałem jakieś śmieci. Give me this trash, brother. Thank you, sister. Spoko ludzie. Uwaga, muszę przypozować do foteczki. Selfie musi być zrobione. Bez selfie nie ma wycieczek. Uwaga! Dwójka dzieciaków biega. Cały czas biegnie i się drze. O proszę. O, koszulki są. No, są, ale to są... A nie, może i będą. Zapytamy, ile koszulka kosztuje? Bo zbieram koszulki piłkarskie. Najczęściej podróby. Ale w Japonii kupiłem oryginalną, nie? Tak? No tak, bo nie było podrób. O, kotor. 2 kotory. Ten ładniutki. Cześć kotku. A coś ma w pyszczku, albo z pyszczkiem. No i właśnie tak, no. Wszędzie te koty. Ja sam mam w domu 2 koty. Lubię koty. Ale dużo jest tutaj dzikich kotów. Dla turysty to niby jest fajne, bo sobie przychodzi do Ciebie na ławeczkę. Teraz Wam pokażę, bo tam jest właśnie taki róg, gdzie jest ich sporo. Wszędzie sprzedają magnesy z kotami i jakby wizerunek kota. Na koniec końców to jest trochę smutne, że jest tu tyle bezpańskich kotów. Gdzie niby lokalsi dbają, nie? Bo sam widziałem w ogóle jak 2 starsze kobiety karmiły malutkie kotki mleczkiem z butelki. Więc jakoś tam o nie dbają. Ale sporo ich widziałem. Styranych też przez życie. Z jakimś kocim katarem albo z jakimś urazem, z skrzywioną szyją czy czymś. Też karmił kotki? O, zaraz Wam pokażę, jak pani karmi kotki.
O tym właśnie mówiłem przed chwilą do kamery. Więc w jakiś sposób tam lokalni dbają o te koty. Ale z drugiej strony, no, ciężko oceniać. Ciężko oceniać mi los tych zwierząt w tym kraju. Są organizacje oraz wolontariusze, które zapewniają tym kotom opiekę oraz zajmują się sterylizacją zwierząt. Mimo to, jako osoba, która posiada 2 koty, trudno jest mi patrzeć na bezdomność tych istot, bo przy takiej liczbie dzikich kotów nie sposób jest otoczyć opieką każde z nich. W kolejnym życiu mógłbym być kotem. Tylko takim domowym kotem bym wolał być. Że wiesz, o tej godzinie jedzonko, czysta kuwetka, jakiś dobry drabak. Mógłbym być kotem. 70% swojego życia koty przesypiają. Idealnie. Idziemy na mury. Martyna już poszła. O, i została odkryta zagadka kolejna Czarnogóry. Tamta góra. Tamta. Za mną. Jest czarna. Czyli się wyjaśniło. Nagrywaj też trochę tego, a nie z tego swojego. Moja gęba jest tutaj najciekawsza. Dalej poszliśmy po murach i trafiliśmy na koniec ścieżki ze starą bramką biletową, więc absolutny brak konkretnego planu zamienił się w niespodziewany hike w górę wzdłuż starych murów miasta. Ładny kolor, nie? Wody. Gdzieś idziemy. Ale gdzie? To nie wiem. Jakaś stara, rozwalona bramka biletowa. O! Jest jakiś trekking. Jest ścieżka. Dokądś trafimy. Było w planach hajku, ale jest hajk. O kurwa. Chyba się skończył właśnie nasz hike. Jakaś ścieżka tu jest. Ale dokąd to prowadzi, to nie wiem. Mury są. Są 2 ścieżki. Jedna idzie tam, a druga tam. Widzisz, kiedyś to coś musiało być, bo stała ta. Chcę zobaczyć. Wiesz, tu lampa jest, nie? Światło jest też przychodziło. Co? Światło wymienić? Szarówkę wymienić. Dokądś to prowadzi. No chodź, jakiś widoczek z góry będzie fajny. O kurde, strzelają. To jest najlepsze. Nie masz nic w planach. Nie masz planu na dzień. I nagle idziesz gdzieś pod górę. Nie wiadomo gdzie. I nie wiadomo po co. Boisz się? Martyna się boi. Ale widok. Za nami jest widok taki. A przed nami i z naszego niezdecydowania się, co dzisiaj robimy, skończyło się na tym, że idziemy do góry. O, dokąd żeśmy doszli. Uwaga, coś tu jest napisane. Co jest, ambasada Stanów Zjednoczonych? O, trafiliśmy do ambasady. Ukryta ambasada w Czarnogórze. Amerykanie znowu coś kombinują. Widok jest niesamowity. I oczywiście im wyżej, tym jest lepszy. Oczywiście gamonie w nas nawet nie wzięli wody. No ale to jest standard. Spontaniczne wejście tam. Kończy się ścieżka, tak? Tu jest ścieżka. Tu jest ścieżka. Aha. Ale mordą w krzaki zaryłem. Nie no, coś jest. Martyna znalazła jakieś schody. Czyli lecimy wyżej. Ten kamień się trochę ruszał. Chyba dochodzimy.
do punktu, w którym zaczniemy się cofać. Bo raz, nie mamy wody, dwa, jestem na spodenkach i już mam poharatane nogi od jakichś gałęzi i krzoków. A szczyt wysoko, więc chyba nasz spontaniczny hike się skończy w jakiejś no. Ścieżka się kończy, Bo a to pewnie była, no ale to zarosło. to jest zarosło, dlatego na pewno jest to wyłączone. Widzisz, ta bramka tam stoi, nikt tam biletów nie sprzedaje, więc kiedyś na pewno był to jakiś hike albo jakieś po prostu wejście, ale może po prostu z biegiem czasu zostało to wyłączone. A turyści i tak tu wbijają, tacy jak my, debile. No szkoda, bo tam... Szkoda, bo widok już stąd jest niesamowity, a z samej góry na pewno jest nieziemski. Chyba że zawija kolejna ścieżka gdzieś do góry i mam wrażenie, że tak. Tędy. Raz, że jest zarośnięte, a dwa, że jest bardzo wąsko. Tędy się idzie, tędy się idzie wyżej. Jakby to nie było zarośnięte, to wtedy masz szeroką ścieżkę, nie? Pokaż. No tak, Ścieżka jak to nie... szeroka, Ale za dużo jest zarośnięta. krzaczorów, no już nikt o to nie dba. Zarośnięta. Wbijamy czy nie? Nie ma sensu. Mówię, ja już mam poharatane nogi, pocięte od jakichś właśnie małych drzewek. Jest ścieżka, no ale nie będziemy ryzykować zdrowiem. Bo do roboty we wtorek trzeba iść. Ty. A ty? Subskrybujesz już mój kanał? W drodze powrotnej kupiliśmy kilka magnesów, wysłaliśmy pocztówki, złapaliśmy na szybko kawałek pizzy i wróciliśmy na chwilę do apartamentu się przeorganizować. Była lekka siesta, lekkie naładowanie baterii. Jedziemy na kolejkę, ale jest, może być ząg, bo jest zamknięta droga. No, także no droga niby miała być zamknięta, ale do 3 maja, czyli do dzisiaj. Jeśli się nie uda, to jest objazd 50-minutowy, ale nie bardzo nam się chce. Jest pierwszy sukces, droga nie była zamknięta. I w 7 minut byliśmy na miejscu, zamiast objeżdżać całe wybrzeże przez 50 minut. I wjeżdżamy, proszę Państwa, tam. Tego jest kurteczka. Jest kurteczka wzięta, bo może tam lekko wiać. Oczywiście nie płacimy, polska cebula nie płaci za płatny parking, tylko staje kawałek dalej. A, najlepsza, Martyna ma za najlepszą promocję, nie? Że jak użyjesz karty Mastercard i kupisz online, to dostajesz 15% zniżki. Gdzie normalnie bilet kosztuje 20 euro. No i Martyna weszła online, użyliśmy karty Mastercard i zapłaciliśmy 40 euro, czyli nie weszła żadna zniżka. Ruszyło! Wow, buja! I tak to wygląda, jak się wiedzie. Są knajpki, są jakieś, jest Hard Rock Cafe, jest jakaś pizzeria taka typowo pod włosko wyglądająca restauracja, gdzie tam ludzie sobie piją aperolka, wcinają sobie dobrą pizzałkę, podziwiają widok. No jest trochę chłodniej, odczuwać się to od razu, że jest przynajmniej 7 stopni mniej. Czy to warte 20 euro od osoby? Nie wiem, ale z Martyny promocją, która nie weszła, dalej to 20 euro kosztuje od osoby. A jest jeszcze taki coaster tam. Później nagram jeszcze właśnie te coastery alpejskie. A może się odważymy i wskoczymy, przejechać się, zrobić kółeczko właśnie po takiej spirali. W ogóle jest bezwiecznie, a Przemek zostawił drona w samochodzie na dole. Gratulacje. Sobie gra DJ i gościu przygrywa na skrzypcach. 1350 metrów chyba nad poziomem. Parking.
A, czyli możesz sobie tutaj w ogóle... Czyli tak, generalnie można było sobie tutaj przyjechać autem, więc trochę edukacyjnie, nie trzeba wjeżdżać tutaj kolejką, ale kolejka sama w sobie jest jakąś tam atrakcją. No, czyli można sobie tu podjechać autkiem, zapłacić po prostu za parking, bo nie o samą kolejkę tu chodzi, ale vibe po prostu i też zachód słońca, ludzie tu przyjeżdżają na zachód słońca. Co tu można robić? Można tu spędzać cały dzień. Są ścieżki do hajku, są viewpointy, są restauracje, sklepy, bary, można sobie wynająć quada, można sobie e-bike'a wynająć, można właśnie ten Alpine Coaster. Właśnie, można tutaj spędzić naprawdę dużo czasu. Plan jest taki, żeby się wbić na Alpine Coastera. Ja chcę, Martyna się waha, ale zaraz może ją namówię. Udało się namówić Martynę na kolejkę górską. Ona w tym roku bije rekordy zipline, kolejka górska. Zależy ona od adrenaliny się zrobisz. Jest po prostu to bardzo stresujące. Dobra. Już mamy. Jezu, mnie to stresuje. Hamuj trochę. Jezu, z tego będzie wypaść. Hamuj trochę. No schamuj trochę. Hamuję, no. Jezu. No schamuj trochę. No dobra, hamuję, no. Widzisz jak to szybko hamuje? Boże, jak ja Jedziemy, tu chora biorę będę bota. potem. Jezu, tu hamuj. Dobra, hamuję, no. Spokojnie, Bo to będzie się hamuj, bo kobieta przed nami. Nie. Zwalniaj, pamiętaj. Będę zwalniał. Ja ci nie ufam pod względem takich rzeczy. Ja pierdzielę. O Jezu, zwolnij trochę. O nie, tam zwolnij trochę. Jezus, będzie wypaść z tego. Hamuj. Mówiłem samemu jechać, przynajmniej rekord łowił okrążenia. Skoczni. Jezu, jak zimno na tym. Króciutkie to takie. O Jezu, zwolnij trochę. O nie, tam. I co, warto było? Krótkie takie. Warte 10 euro. Warte 10 euro. Zjechaliśmy kolejką z Lowczyn, wróciliśmy do auta i z powrotem do naszego apartamentu. Był to nasz ostatni wieczór w Kotorze, nie brałem już ze sobą kamery, więc wrzucam wam tylko kilka klipów z kolacji, które nagrałem telefonem. Skończyła się nasza majówka w Czarnogórze, ale zaczęła się moja przygoda z vlogowaniem. Dziękuję ci widzu za uwagę i zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostaw łapkę w górę, skomentuj. Pozwoli mi to się rozwijać i trafiać do większego grona odbiorców. Bardzo polecam długi weekend w Zatoce Kotorskiej. Chyba statek dał znać, że się zawijamy. Że zbierać się.